Cześć! W drugim filmie o kamieniu leskim przedstawimy Wam cały szereg dróg. Od tych trochę łatwiejszych, takich jak 6.2+, po te trochę trudniejsze, takie jak 6.5 na 5+, choć jest to dalej niesprawdzona wycena. Pierwszą drogą jest Bytku Niebytku, które kiedyś miało wycenę 6.4+, ale po małym obrywie, który za chwilę zobaczycie, wycena jest niezdecydowana jeszcze. Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy wszystkie chwyty. Najpierw mamy taki podchwyt, którego robimy główną sekwencję. Tu był wcześniej chwyt i tu były takie dwa ziemniaczki. Po prostu jest takie gówno małe sypiące się. Jest taki ścisk, obłe. Z Peacemakera. Kciuka też tutaj, to podpływa. Tu jest krewonka, byśmy dało do niej dostać, ale nie znam patentu, jak się do niej dostać. Tu jest taka płaska rynna, to fajna płaska. No i główną trudnością jest dostanie się z tego podchwytu do tego ścisku. Tak jak wspomniałem, wcześniej był tam oblak i co jest ciekawe, oblaka również da się urwać, jeśli skała jest odpowiednio krucha. No i z tego ścisku musimy wstawić wysoko nogi na tarcie oraz trafić w niewidzialny z tej pozycji stopień. Następnie dołożyć się ręką, co to jest ciekawe, jest to dołożenie ręka na rękę, chwyt, który praktycznie, ruch, którego nigdy w skałach chyba wcześniej nie robiłem. No i następnie zrobić taką fikuśną piętę i wejść w tą obłą rynnę. Są to naprawdę dzikie ruchy i z tego powodu też bardzo gorąco polecam tą drogę. Nie jest to cokolwiek, nie przypomina to czegokolwiek, co robiliście wcześniej na wspinaniu w skałach. Jest to jak boulder nakręcony przez ruceterów na zawody. Jeszcze przed tą trudnością mamy jeden mały bulderek, wejście z takiej kruchej krawątki do tego właśnie głównego podchwytu, a po zrobieniu całej tej sekwencji mamy jeszcze z tych oblaczków, które widzicie teraz u góry ekranu, dostanie się do takiej krawątki. Ja idę. Te buldery raczej nie wpływają na wycenę drogi, ale dodają na pewno jej jakiegoś tam, podwyższają może nie tyle klasy, ale na pewno sprawiają, że jest ciekawa, bo dzieje się coś więcej niż ten jeden boulder, który w moim mniemaniu może mieć w okolicach 7B. Skali boulderowej. Jeśli tą drogę powtórzycie z pomocą tego filmiku, mam prośbę, skomentujcie, napiszcie mi jaka jest w Waszym mniemaniu wycena i czy filmik i patenty Wam się przydały. No kurwa, elegancko. Loczka? Zajebiście, daj trochę niżej, wezmę sobie jak co?
Kolejna droga to wąskotorówka znajdująca się w lewej dolnej części Kamienia Leskiego. Jest to bardzo fajne atletyczne wspinanie z wyceną 6,4+. Jest to seria bulderków, te startowe są może odrobinę łatwiejsze i od połowy drogi robi się bardziej poważnie. Osobiście nie robiłem tej drogi, możliwe, że wstawiałem się wiele lat temu, więc wszystko co powiem bierzcie z przymrużeniem oka, są to bardziej opinie Mateusza i to co on przekazał mi o drodze. Wchodzimy teraz w OK chwyt i stąd zaczyna się pierwszy główny boulder. Wejście w taki bardzo daleki chwyt, który nie jest do końca klamą i możemy się tam dostać albo łapiąc go w plecy, albo na podchwyt, ale myślę, że bardziej realnym patentem jest ten pierwszy. No i po sklejeniu tego ruchu wchodzimy w taką jakby rysę, trochę taki klin ręki, trochę bolesny. No i stamtąd zaczną się już główne trudności, które tak naprawdę zdecydują o trudności tej drogi. Mateusz tu prezentuje swój kurz techniczny, robiąc wewnętrzną flagę. Nie popisuj się, Mateusz. No i stąd musimy dostać się do obłej puły, o właśnie do tej. Najlepiej chyba to zrobić z piętki. A następnie dostać się do krawątki wyżej. Zwróćcie uwagę, jak robi to Mateusz na filmie. Użyje on lewej nogi, robiąc trochę takiego dilfra, żeby stanąć na tej skośnej półce po prawej stronie, na tej skośnej ścianie. Powód, czemu o tym mówię, jest na próbie prowadzenia zrobił on zupełnie inaczej. Użył drugiej nogi i to prawie kosztowało go niezrobienie drogi. Zobaczycie to za chwilę. No i do końca mamy dostanie się jeszcze do takiej półeczki. I z tej półki droga jest prawie skończona, mamy jeszcze jedno dalsze sięgnięcie i tam droga się kończy. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wszystko wygląda jako całość.
Jedną z nowych dróg jest droga o nazwie Kwarantanna. Znajduje się ona na tej środkowej części Kamienia Leskiego, czyli tej, która jest najbardziej jednostajnie przewyższona, ale jednocześnie jest najgorszej jakości. Jest to bardzo sypka skała, na której są jakieś takie szczątkowe pozostałości rzeźby, oryginalnej rzeźby skalnej, z dodatkiem trochę kutych chwytów. No i nie wiem do końca co powiedzieć o tej drodze, gdyż sam jej nie robiłem i wszystko co powiem to są bardziej opinie Mateusza. Jest tutaj takie w miarę okej dojście i tutaj zaraz zaczną się pierwsze trudniejsze ruchy, dalekie dogięcie do chwytu i potem głównymi trudnościami będzie odczytywanie sekwencji, bo mamy taką podchwytowo-odciągową półę na lewą rękę oraz kilka dziurek przed nami. Trzeba odpowiednio się pomiędzy nimi poprzemieszczać. Następną drogą jest kolejny klasyk. Jest to bardzo krótka droga, ale ruchy są naprawdę ciekawe. Jest to jedna z bardziej skrajnych dróg po lewej stronie. Startujemy takim małym bulderkiem po krawątkach. Te chwyty są naprawdę wypolerowane, robiły je całe pokolenia wspinaczy. I z tych krawądek musimy dostać się do takiego charakterystycznego wielkiego chwytu, który trochę jest to podchwyt, są to trochę plecki i w niektórych miejscach się to lepiej zagina. Stopnie są tutaj ubogie, więc mimo że chwyty są dobre, to trzeba trochę ponapinać bicka. Następnie będziemy musieli dostać się do takiego charakterystycznego X-a, w którym są ukryte kolejne chwyty. No i stamtąd będziemy musieli wygramolić się przez malutki okapik i nie ma tam wielkich trudności, ale chwyty są stosunkowo płaskie, niektóre z nich są też trochę głuche, więc nie chcemy ich bardzo mocno obciążać, więc lepiej się tam wspinać dość czujnie. No i tak naprawdę droga się tam zaraz kończy. Końcówka tej ściany, właśnie tej lewej części Kamienia Leskiego bardzo często jest mocno krucha i te drogi kończą się tak w 2/3 ściany. Nie wychodzimy do topu, dlatego że skała jest tam naprawdę bardzo, bardzo krucha. No i ostatnim mega klasykiem jest łoś Super Ktoś.
droga o wycenie 6.2+. Jeśli przechodzicie obok niej, może Wam się wydawać, że to jakiś totalny park. Często pierwsze 2 albo 3 wpinki są stosunkowo mocno zasyfione, spływa tamtędy woda podczas opadów, przynosi to piach i taką jakby trochę zamszoną skałę. Nie wygląda to fajnie, ale od tej trzeciej wpinki wspinanie jest naprawdę rewelacyjne. Po zrobieniu wpinki mamy pierwszy boulder. Musimy dostać się do takich trochę obłych plecków na lewą rękę, gdzie później dokładamy również drugą rękę, a następnie z tych plecków musimy znowu pójść w prawą stronę, stając na stopniu, który jest w tym momencie chwytem na prawą rękę. I to jest bardzo fajny, taki lekko czujny ruch. Przypomina trochę wspinanie na ścianie, gdzie ruceterzy układają nam takie mało przyjemne ruchy na balans, gdzie boimy się, że noga nam spadnie. No i musimy się stąd dostać do takiego odciągu, ścisku, trochę przypominającego westowe tufy. I stąd mamy kolejny boulderek. Musimy się z tych takich podchwytów albo bardziej odciągów na lewą rękę dostać się bardzo daleko do bardzo dobrej półki z stosunkowo płaskich tarciowych stopni. Możecie to zrobić dynamicznie, co jest łatwiejsze, lub jeśli lubicie robić takie siłowe przybloki, możecie zrobić to bardzo kontrolowanie, tak jak Mateusz. No i stąd będzie nas czekać jeszcze jeden mały boulderek. Będziemy musieli kolejny raz wejść nogami na tarcie oraz złapać bardzo daleko takiego odciągu, ścisku. Na niektóre palce są trochę obły, na inne się bardziej zagina. Jest to najbardziej ściankowy chwyt, jaki sobie możecie wyobrazić. Dogięcie jest dość dalekie. I stamtąd jest jeszcze jedno dosłownie dalekie dogięcie na lewą rękę. Droga, można powiedzieć, się kończy. Do stanu wciąż mamy 2 wpinki, ale jest to łatwiejszy teren, nie są tam raczej same pozytywne chwyty. Jeśli mielibyście spaść, to raczej przez to, że nie zauważycie chwytu albo z powodu zapiaszczenia. Myślę, że jest to jedna z najlepszych dróg w tym stopniu w Polsce i absolutnie warto ją zrobić, jak się jest na Kamieniu Leskim. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i dodajcie nas do zasubskrybowanych kanałów. Nie przegapicie kolejnych filmów. W okresie wakacji na pewno trochę ich wleci na kanał. Nie będzie to tylko Kamień Leski i Jura pod Krakowem, będą to również inne rejony.